Czy Polsce opłaca się pomoc Ukrainie? Bardzo chcę Wam podziękować. To jest niesamowite, co wy robicie, Polacy. Если бы не Польша, нас бы уже в живых не состояло. Во всех смыслах. Poland was a real leader there. A osobliwie to chcę podziękować każdemu Polaku. Że wy wejdziecie do historii, do podręczników szkolnych. To, co teraz robicie dla nas. Polska znajduje się w pierwszej trójce, a nawet dwójce państw, które najbardziej wspierają Ukrainę w wojnie obronnej przed Rosją, przyznają przedstawiciele strony ukraińskiej. Ten koszt to około 1% naszego PKB, czyli około 30 miliardów złotych. Zagraniczni eksperci stwierdzają jednak, że może to być nawet dwukrotność tej sumy. Realizujemy też wspólne projekty infrastrukturalne, jak na przykład połączenie energetyczne naszych państw, które powstało na początku maja. Bez względu na to, coraz częściej pojawiają się pośród nas głosy, że to za dużo, że ta pomoc nam się nigdy nie zwróci. Jednak to myślenie krótkowzroczne, ponieważ sprzęt, który oddajemy, skutecznie eliminuje rosyjskie zagrożenie. A po co innego ten był właściwie kupowany? Przede wszystkim do potencjalnej walki z Rosją. Więc jeśli realizują cel neutralizacji wroga, a przy tym nie ginie ani jeden polski żołnierz, to jest to dla nas opłacalne. Если бы не Польша, нас бы уже в живых не состояло. Во всех смыслах. Гуманитарном, политическом, военном, информационном и так далее. Польша фактически спасла Украину. Они отрывали от себя, давали иногда ощущение, что они отдали больше нам, чем оставили себе. Большего, наверное, чем поляки, нашего дуаена во всех международных организациях, в том числе НАТО и ЕС, представить себе невозможно. Они бьются за нас больше, чем мы иногда за себя. Oczywiście nieco inaczej można patrzeć i analizować inicjatywy pomocy gospodarczo-społecznej, ponieważ tutaj często sami nieco przeceniamy nasze możliwości. Przykład? Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, osoby objęte ustawą są uprawnione w Polsce do opieki zdrowotnej w tym samym zakresie jak osoby ubezpieczone. Krótko mówiąc, każdy Ukrainiec ma takie same prawa do opieki medycznej w Polsce co Polacy. Wiemy doskonale, że nasza służba zdrowia problemy z wydalnością ma już od dawna, więc decydując się na taki ruch, powinno się mieć realny plan finansowania, a na ten moment w 2023 roku wydatki są raczej ograniczane, aniżeli wzmacniane, na co jasno wskazuje ten oto wykres w kontekście procentowych wydatków do PKB. Niemniej tutaj nie powinniśmy mieć pretensji do Ukraińców, a do tych, co tak konstruują przepisy i układają budżet. To faktycznie może denerwować. Ale bierzmy pod uwagę, że wielu Ukraińców, dokładnie ponad 700 tysięcy według oficjalnych statystyk, płaci tutaj podatki, pracuje, uczy się i wpływa bezpośrednio na naszą gospodarkę. Polacy wyjeżdżający do Niemiec po opłaceniu składki zdrowotnej dostęp do usług medycznych także mają, a dodatkowo przysługuje im ta w pełni bezpłatna w ramach EKUS. Właśnie tak działa prawo. Bez dwóch zdań, Polska odgrywa gigantyczną rolę w pomocy Ukrainie. Bez nas ta pomoc nie byłaby możliwa, ponieważ jesteśmy hubem logistycznym dla sprzętu, aczkolwiek płacimy za to pewną cenę. Ale czy ona się opłaci w przyszłości? I will commend Poland for being a key ally and being a lead ally in providing support to Ukraine. Tym zajmiemy się w dzisiejszym materiale. Konkretnie przeanalizujemy, jakie projekty już realizujemy wspólnie z Ukrainą, co już nam dają Ukraińcy, co nas czeka po wojnie, jak Ukraińcy reagują na tą pomoc i co jeszcze możemy na tym zyskać. To wszystko już za chwilę. Zapraszam Was na odcinek. Krótko w 50 sekundach chciałbym Wam zająć chwilkę, która jest nam niezwykle potrzebna do rozwoju kanału. Jeśli lubicie nasze materiały, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu i łapce w górę, bo każdy taki klik nic Was nie kosztuje, a nam daje niezwykle dużo. Jeśli chcecie też nam pomóc na inny sposób, to zapraszam Was na nasz sklep www.globalista.pl, gdzie znajdziecie naszą grę planszową Globalista, w którą możecie grać z rodziną lub ze znajomymi, prowadząc przy tym Wasze imperium i podbijając resztę świata, mając przy okazji jakieś sojusze. Do tego mamy ozdoby do domu, w tym prawdziwe archiwalne stare mapy, którymi na przykład możecie ozdobić Wasz dom. Do tego plakaty polskich miast i wiele innych. Zamawiając coś od nas, pomagacie całemu naszemu zespołowi i sami dostajecie coś, co Wam się z pewnością przyda. Więc jak to się mówi, wilk syty i owca cała. Jeśli nie macie na to czasu, to po prostu obejrzyjcie ten film, za co też Wam serdecznie dziękuję, bo bez Was tego wszystkiego by nie było. A teraz czas na materiał.
Ukraiński operator sieci przesyłowych na początku maja zakończył modernizację mostu energetycznego, którym do Polski popłynie prąd z elektrowni jądrowej Chmielnicki. W pierwszej fazie linia pomoże przede wszystkim Ukrainie, która musi odbudować swoje elektrownie oraz, jak wiecie, często boryka się z blackoutami z uwagi na zniszczoną infrastrukturę. Niemniej w kolejnych latach ten interkonektor będzie atrakcyjnym i tanim źródłem energii dla Polski. Tak ten projekt oceniły zarówno polskie władze, jak i w rozmowie z Business Insiderem profesor Konrad Świderski, ekspert branży energetycznej. Realizacja tego projektu paradoksalnie więcej kosztowała Ukrainę aniżeli Polskę, ponieważ koszt prac po naszej stronie to 30 milionów złotych, natomiast po stronie Ukrainy 40 milionów. W następnych latach, jeśli wojna się zakończy, to połączenie okaże się niezwykle przydatne dla rodzimego bezpieczeństwa energetycznego. Ukraina, dla przypomnienia, jest w posiadaniu kilku elektrowni atomowych, które produkują dużo tańszą energię niż ta, którą sami jesteśmy zdolni wyprodukować. Natomiast co do obecnych kosztów pomocowych, warto podkreślić, że od środy 1 marca 2023 roku obywatele Ukrainy, którzy są w Polsce ponad 120 dni, mogą pozostawać w miejscach zbiorowego zakwaterowania, jeśli pokryją 50% kosztów utrzymania. Z kolei od maja obywatele Ukrainy, którzy będą w Polsce ponad 180 dni, otrzymają taką pomoc, jeśli opłacą 75% jej kosztów. Według danych, jakie polskie władze przedstawiają na podstawie informacji UNHCR, mamy w tej chwili według danych z końca lutego 1,5 63 386 osób zarejestrowanych jako uchodźcy pod opieką państwa. Większość z tych osób najprawdopodobniej, według informacji jakie podają, chce zostać tutaj na stałe lub wrócić do domu. Tutaj to akurat 35% z badanych. Ale tendencja jest raczej spadkowa wraz z ułożeniem sobie tutaj życia na nowo. Im dłużej trwa wojna, tym więcej ludzi decyduje się na stały pobyt. Dane pokazują też, że jeszcze dodatkowy 1 milion osób, który w teorii przybył do Polski, wyjechał dalej na zachód. Polska jest jednym z najbardziej popularnych państw, gdzie imigranci z Ukrainy szukają schronienia. To aż 38% osób. Rzadziej wyjeżdżają do Niemiec, konkretnie 12%, Czech 8%, czy innych krajów, które teraz widzicie. Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami UW w rozmowie z Money.pl przekazał, że na podstawie wyliczeń rządowych Ukraińcy w samych tylko podatkach zostawili w ubiegłym roku ponad 10 miliardów złotych. Jeśli chodzi o takie same czyste środki, to pokazał również wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Pokazał takie wyliczenia, że my wydaliśmy takie bardzo proste świadczenia na 3,5 miliarda złotych do tej pory. To jest 500+, to są te 40 zł dla osób. Natomiast z podatków, które wpłacają Ukraińcy, zyskaliśmy 10 miliardów. Więc wydawałoby się, że to jest 7 miliardów do przodu na samym takim bardzo prostym, z punktu widzenia budżetu państwa, takiego bardzo prostego zysku. To nie jest do końca prawda, ponieważ wydajemy również na edukację, wydajemy na służbę zdrowia. I teraz gdybyśmy próbowali zrobić tak zwany taki rachunek ciągniony, to pewnie gdzieś to się bilansuje. A więc wsparcie dla Ukraińców rządowe dzisiaj się mniej więcej zbilansowało, bo dostali w podatkach, składkach ubezpieczeniowych 10 miliardów, pewnie gdzieś taką podobną kwotę wydali i to jest mniej więcej... Jeśli natomiast do momentu publikacji tego materiału otworzyli w Polsce 20 000 firm, a w zeszłym roku było to około 10 000, to można wywnioskować, że pewnie w tym roku okaże się, że w podatkach, jakie pozyskujemy z działalności Ukraińców, do polskiego budżetu może wpłynąć nawet 20, w porywach do 30 miliardów złotych. To już potężna suma, biorąc pod uwagę, że dochody budżetu w 2022 roku wyniosły 475,6 miliarda złotych. Można nawet przypuszczać, że około 2 w porywach do 5% naszego PKB generowane będzie przez imigrantów z Ukrainy. Takich liczb mogą nam pozazdrościć zarówno Niemcy, jak i Wielka Brytania. Oba te kraje borykają się ze stagflacją, kiedy to PKB Polski w 2023 roku według najnowszych danych ma jednak wzrosnąć nawet pomimo dużych obciążeń z uwagi na wojnę za naszymi wschodnimi granicami. Natomiast sama złotówka w kwietniu była najszybciej zyskującą na wartości walutą. Na pomoc Ukrainie nie można patrzeć jednak jedynie przez pryzmat tego, co do gospodarki wnoszą osoby z Ukrainy. Długotrwale wpływa to też na nasze geopolityczne położenie, a także rozszerzoną współpracę z Amerykanami. Aktualnie nie jesteśmy traktowani jako państwo drugiej kategorii w negocjacjach. Jesteśmy traktowani jako strona, jako kraj, który ma odgrywać kluczową rolę po zakończeniu wojny w celu przywrócenia pokoju w regionie. Po inwazji Rosji na Krym w 2014 roku spotkania odbywały się w gronie Niemcy, Francja, Ukraina, Rosja. Jednak dziś takiego wariantu nie dopuszcza
zwłaszcza zarówno Kijów, jak i Waszyngton. Co natomiast realnie oprócz zapewnień wynika z tej współpracy oraz co sami możemy uzyskać po zakończeniu wojny w kontekście możliwości prowadzenia biznesu? Podczas wizyty w kwietniu 2023 roku prezydent Zełenski na spotkaniu z polskimi władzami powiedział, i teraz cytat: jesteśmy bardzo zainteresowani, żeby istotną część działań w ramach odbudowy Ukrainy wzięła na siebie Polska. Zapraszamy polskich biznesmenów do aktywnego wejścia na ukraiński rynek. W obecności prezydenta Zełenskiego i premiera Morawieckiego podpisane zostały dwa dokumenty: memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy oraz porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej kaliber 125 mm. To jedne z pierwszych ważniejszych inicjatyw dla biznesu, a tych ma być coraz więcej. Z tytułu wsparcia Ukrainy polskie PKB może wzrosnąć łącznie o prawie 190 miliardów złotych, czyli o 3,8%. Tak wynika z raportu Największa odbudowa nowoczesnej Europy, przygotowanego przez ekonomistów PKO SA. PKB Polski w 2022 roku opiewało na około 710-720 miliardów dolarów. W ostatnich latach byliśmy jednym z najszybciej rozwijających się krajów na świecie. Jeśli sytuacja w regionie się uspokoi, kolejne wielkie inwestycje w Polsce to tylko kwestia czasu, a dzięki taniej energii z Ukrainy możemy być jednym z państw UE z najtańszą energią w granicach wspólnoty. Oczywiście do zrobienia wciąż jest wiele, ponieważ nasze źródła energii odnawialnej dalej kuleją. Jednak wobec nadchodzących projektów, takich jak budowa elektrowni jądrowej w Żarnowcu oraz reaktorów SMR w każdym większym polskim mieście, szansa na taki scenariusz jest. Wówczas Polska może z tanią siłą roboczą z Ukrainy stanie się kluczowym regionem przemysłowo-technologicznym kontynentu. Weźmy pod uwagę jeszcze jeden istotny fakt. Ukraina posiada też bardzo duże złoża gazu, a także potrzebnych Polsce metali, w tym na przykład metali ziem rzadkich. Biorąc pod uwagę kilka surowców, które widzicie na ekranie, Polacy i Ukraińcy mają możliwość stworzenia potężnego rynku Europy Środkowo-Wschodniej, który stałby się jednym z najważniejszych regionów dla przemysłu na świecie. Ukraińcy, o ile Polaków polubili, to znienawidzili Rosjan, co wpłynęło bezpośrednio na relacje między naszymi krajami. 88% Ukraińców myśli o Polsce i Polakach pozytywnie lub bardzo pozytywnie. Tak wynika z sondażu barometru polskiego rynku pracy Personal Service. 63% respondentów zmieniło swoje nastawienie do naszego kraju na lepsze po wybuchu wojny. Filmików z frontu o pochlebnych wypowiedziach względem naszego kraju jest naprawdę wiele. Mieszkańcy większych miast żyjący z daleka od frontu mają podobne zdanie. W żyłach wielu Ukraińców płynie cząstka polskiej krwi. Jesteśmy przyjaciółmi. Rosjanie mogą chcieć nas poróżnić, przypominając negatywne wydarzenia z historii, ale to się nie uda. Przyjaciół poznajemy w biedzie. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polakom, że w taki trudny czas nie odwróciliście się od nas i byliście pierwszymi, którzy wyciągnęli do nas pomocną dłoń. Jestem ochotnikiem od pierwszych dni wojny i dobrze pamiętam tę waszą ofiarność, pomoc, która płynęła z Polski. Dawaliście nam wszystko. Tak naprawdę nie mieliśmy wtedy niczego. Oczywiście spornym tematem pozostają ukraińskie symbole narodowe, w tym kwestia postaci Bandery oraz tego, co stało się na Wołyniu. Żeby ten rozdział historii zamknąć, wiele osób uważa, że potrzebne są przeprosiny po stronie Kijowa. Te niestety nie padły w czasie wizytacji prezydenta Zełenskiego w Warszawie. Niemniej ten mówił o wdzięczności za polską solidarność, a także na przykład możliwości stworzenia pomnika pamięci na polsko-ukraińskiej granicy. To dla mnie zaszczyt być tutaj. Kieruję do Was słowa wdzięczności i siły. Wdzięczności, bo nie ma już takich momentów, kiedy bylibyśmy osobno, kiedy nie bylibyśmy zjednoczeni. Ukraińskie i polskie serca biją za jedną wolność, za wzajemną niepodległość naszych państw, za naszą rodzimą Europę, nasz wspólny dom i my zwyciężymy. Być może coś więcej w związku z tym stanie się na koniec wojny. Tego nie wiemy. Premier Mateusz Morawiecki w połowie maja 2023 roku rozmawiał z prezydentem Zełenskim o ekshumacjach, a to ma się jeszcze stać w czerwcu tego roku. Jak jednak faktycznie ten temat zostanie rozwiązany, tego dowiemy się w najbliższym czasie. Niemniej potrzeba rozwiązania tego sporu jest, ponieważ w przeciwnym wypadku będzie to temat idealny do wiecznego podsycania konfliktów przez Rosję w naszej sferze medialnej. Połączone gospodarki Polski i Ukrainy to aż 80 milionów ludzi.
potężne złoża, możliwości przemysłowe, a także teraz jedne z najsilniejszych armii świata. Po wojnie wspólne projekty zbrojeniowe oraz ukraińskie biznesy prowadzone w naszym kraju mogą przyczynić się do pogłębienia obustronnej współpracy. Na ten moment jeszcze więcej daliśmy niż sami od Ukrainy otrzymaliśmy, ale to patrzenie krótkowzroczne. Tylko z samych podatków pomoc zwróci się nam maksymalnie w przeciągu 5 lat, a perspektywy wzrostu naszej gospodarki w oparciu o Ukrainę są niespotykane w całej Europie. Co więcej, zyskaliśmy w końcu geopolityczne znaczenie, a także stałą amerykańską obecność. Zarówno Stany Zjednoczone na planie Marshalla oraz Unia, inwestując w Europę Wschodnią, stworzyły idealne warunki do dynamicznego wzrostu gospodarczego, więc Polska w przypadku Ukrainy może liczyć na to samo. W Europie postrzegani jesteśmy jako najważniejsze państwo do rozmów w kontekście rozszerzenia o nowych członków, co zauważają też kraje bałkańskie. W moim osobistym odczuciu więcej na tym w czasie zyskamy, aniżeli stracimy, ale na ten temat zapraszam Was do dyskusji w komentarzach, ponieważ myślę, że zdanie każdego z Was jest w tej dyskusji niezmiernie ważne. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.